Cześć, witajcie. Mimo niesprzyjających okoliczności, takich jak moja choroba, brzydka pogoda i poniedziałek, przychodzę dzisiaj do Was z unboxingiem Beauty Chest, o który tak wiele osób pytało. I dzisiaj rusza oficjalna sprzedaż na polskiej stronie Look Fantastic, też będzie wchodził mój kod zniżkowy, więc pokażę Wam zawartość tego kuferka i zdecydujecie, czy to jest coś dla Was. Na sam koniec oczywiście też wyrażę swoją subiektywną opinię, też porównując delikatnie do zeszłorocznej zawartości. Jeżeli filmik będzie pomocny, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz bądź kolejny i jeszcze się na to nie zdecydowaliście, to również zachęcam do subskrypcji kanału i tak decydujecie, które treści oglądacie, a to będzie z pewnością ułatwienie i docenienie mojej pracy. I już zaczynamy. I kuferek wygląda standardowo, mamy wieko, mamy szufladkę i nawiązuje designem do kalendarza adwentowego, tegorocznego Look Fantastic, który patrząc na inne kalendarze wypada naprawdę bardzo dobrze w tej półce cenowej. I ja przeważnie w tych kuferkach potem przechowuję czy pędzle, co jest bardzo praktyczne, żeby się nie kurzyły, czy kosmetyki, więc poza oczywiście zawartością samo pudełko też jest funkcjonalne. I zaczniemy od góry, ale będę tak pojedynczo wyciągała, żebyście nie widzieli reszty. Dobra, i na pierwszy ogień standardowo idzie świeczka z marki Neom, Real Luxury Scented Candle i tutaj faktycznie czuję lawendę, jaśmin i też mamy brazylijskie drzewo różane. Bardzo mocno przybija tutaj ta lawenda. Jest to ta świeczka taka odstresowująca. Oni mają to takie świeczki na sen, tam też przybija lawenda. Ta jest po prostu taka, wiecie, żeby wychillować. Swojego czasu bardzo lubiłam te świeczki. Jeszcze gdzieś tam w szufladzie koło łóżka mam jedną, tą taką właśnie na dobry sen. Natomiast odkąd mam koty, to jakoś tak stronię od ognia, ale obstawiam, że znajdą się fani. Chociaż jest to dosyć specyficzny zapach, jeżeli nie lubicie zapachu lawendy, no to myślę, że się nie polubicie. Kolejną mamy markę Elemis, znana ich seria Pro Collagen. Tylko że tym razem to jest Vitality Eye Cream. Krem pod oczy stricte. Wcześniej też miałam inną wersję takiej jakby kuracji pod oczy, której sobie nie zostawiłam. Też była maska całonocna, to podarowałam mamie i w sumie była zadowolona. Natomiast to jest stricte krem pod oczy. Słoiczek 15 ml i jeżeli chodzi o skład, jest mega ciekawe, dlatego że algi mamy już na drugim miejscu w składzie, co mi się troszeczkę kojarzy z kremem La Mer, gdzie poza parafiną czy tam wazeliną na drugim miejscu w składzie potem mamy właśnie algi. Tutaj mamy na drugim miejscu w składzie algi, nie mamy żadnej parafiny ani wazeliny, spokojnie. Ze składników takich bardziej okluzyjnych mamy masło shea, które będzie ładnie otulało tą skórę pod oczami. Natomiast w przewadze są różne ekstrakty roślinne właśnie takie kluczowe dla tej serii, na przykład brunatne makroalgi, czy składniki nawadniające, odżywcze. Skład naprawdę wygląda bardzo dobrze, do tego te ekstrakty roślinne są mniej spotykane niż w innych kosmetykach, co też może troszeczkę nam uzasadniać cenę taką detaliczną tego produktu. Z wszystkich produktów marki Elemis, na które do tej pory się natknęłam w różnych boksach, kalendarzach, ten mnie chyba cieszy najbardziej. Dalej mamy mój ulubiony i tak naprawdę jedyny, którego używam, róż do policzków z Nataszy Denony. Jest to Bloom. Przecudowny, taki rozświetlający, koralowy kolor i pokażę Wam go tutaj w wersji użytkowej mojej. Jest przecudowny. Ja ogólnie różu praktycznie nie używam i to zużycie nie jest duże, dlatego że ja dosłownie tak widzicie, tak tyci nabieram na pędzel i przekładam na policzki. Natomiast jeżeli miałabym wybrać jedyny róż, który miałabym sobie zostawić i używać do końca życia, to właśnie to byłby ten róż i myślę, że większości też będzie pasował. Jeżeli jesteśmy przy kosmetykach kolorowych, to NARS, paletka 4 cieni. Orgazm się nazywa. Klasycznie dla Narsa mamy 3 błyszczące cienie i 1 matowy. I ten matowy ma przepiękny kolor. On jest bardzo uniwersalny i to jest właśnie taki kolor, jaki ja lubię do codziennego makijażu. Nawet ten, który mam teraz wykonany, to tak naprawdę jest wykonany takim bardzo basicowym brązem. Ten tutaj nie jest stricte brązem, to jest taki może delikatnie morelowy. Natomiast te pozostałe są świetliste, z czego ten tutaj ma przepiękne drobinki i troszeczkę mi przypomina Topper z Hourglass. No wygląda przepięknie. No a te dwa tutaj takie klasyki, delikatne złoto i róż. Myślę, że ja osobiście bym używała tych tutaj 2 na dole.
Następnie mamy markę Rodial i jest to Instant Lifting Serum. Bardzo możliwe, że ja to serum przeglądałam na stronie, szukając po prostu jakichś tam liftingujących produktów. To jest to seria Pink Diamond. Z tej samej serii prawdopodobnie była baza pod makijaż, którą tak uwielbiam. Sam produkt wygląda przepięknie i obstawiam, że będzie przepięknie wyglądał na skórze. Tylko pytanie, na ile to będzie taki efekt optyczny, a na ile realne działanie produktu, dlatego że gdyby rozłożyć ten skład na czynniki pierwsze, to mamy mnóstwo składników konsystencjotwórczych, które właśnie będą wpływały na to takie ujednolicenie kolorytu, rozświetlenie skóry, wygładzenie, czy taki efekt soft focus, takie jakby rozmycie tej skóry, więc te składniki konsystencjotwórcze tutaj nam to zapewnią. Ze składników aktywnych mamy witaminę C w formie SAP, mamy ekstrakt z alg, mamy proteiny pszenicy, mamy też ekstrakt z granatu. Jest ich niewiele na dobrą sprawę, no ale mamy też ten puder diamentowy, który może nam zwiększać penetrację składników. No ciekawa jestem, na ile tutaj będzie realne działanie, na ile będzie po prostu efekt optyczny. Jest to horrendalnie drogi produkt, więc jestem tym bardziej ciekawa, czy płacimy tutaj za samą markę, czy jednak to działanie może być takie, jak obiecuje producent. Dobra, dalej. Mamy 2 produkty do włosów, marka Living Proof i jest to oczywiście szampon i odżywka po 30 ml. Nie będę się na nich specjalnie skupiała, bo ja sama przeważnie tego typu rzeczy oddaję. Następnie mamy jedną sztukę, raczej jedną parę płatków pod oczy z marki Murad, z tej serii retinolowej, tylko że płatki zostały wypuszczone w kolaboracji z Dr. Zion. To jest taka seria retinolowa. Ja je miałam w pełnym opakowaniu 5 par, zużyłam i pamiętam, że dobrze mi się sprawdzały, chociaż nie widziałam jakichś kolosalnych efektów, żeby płacić za te 5 par ponad 200. Ideą tych płatków jest kapsułkowany, wolno uwalniający się retinol. Więc to nie jest tak, że po tych 15, 20 czy 30 minutach zdejmiecie te płatki i tyle Wasza skóra pamiętała o tych składnikach aktywnych, co jeszcze w dalszym ciągu przez jakieś chyba 12 godzin ten retinol w naszej skórze będzie się uwalniał i działał. Więc o tyle te płatki przewyższały jakieś inne, takie nie wiem, powiedzmy hydrożelowe. Poza tym mamy sporo ekstraktów roślinnych, składników nawadniających, jak mocznik, aminokwas, trehaloza, betaina. Ogólnie skład jest bardzo dobry. Ja nie widziałam jakichś kolosalnych efektów w momencie, kiedy zużyłam całe opakowanie, ale z przyjemnością raz jeszcze do nich podejdę, dlatego że w tym momencie też moja okolica pod oczami wymaga nieco większej opieki niż wtedy, kiedy testowałam je pierwszy raz. I ostatni już produkt z góry kuferka to jest Elizabeth Arden, znana seria 8 Hour, intensywnie nawilżająca kuracja do dłoni 30 ml, czyli też w sumie akurat do torebki czy plecaka. Sam skład szału nie robi. Będzie to bardziej taka warstewka okluzyjna, która będzie zabezpieczała nasze dłonie przed czynnikami zewnętrznymi, więc nie zmarnuje się, ale też myślę, że nikomu do szczęścia nie był potrzebny. I przechodzimy teraz do szufladki. I pierwszy produkt to jest Olaplex. Obstawiam, że to jest pełnowymiarowy produkt, 100 ml, numer 8 i to jest intensywnie nawilżająca maska. Maska, czyli produkt, który nakładamy na włosy, tam odczekujemy ile? 10 minut, a następnie normalnie spłukujemy. Na drugim miejscu w składzie mamy silikon, z tego co widzę, więc to on tutaj nam nada do takie wygładzenie. Poza tym mamy mnóstwo różnych olejów, składników nawadniających, jak kwas hialuronowy czy sodium PCA. Ogólnie skład jest spoko, tutaj tylko bym polemizowała z tym silikonem, natomiast marka Olaplex jest skierowana przeważnie do włosów farbowanych czy takich zniszczonych, więc silikon ma nam dać efekt jak z salonu fryzjerskiego, a nie oszukujmy się, przeważnie tam są stosowane produkty z silikonami, żeby właśnie nadać ten taki połysk i zabezpieczyć włosy. Ja jestem ogólnie fanką odżywek bez spłukiwania, więc zastanowię się, co zrobić z tą maską. Następnie mamy markę Ren. Marka Ren ma bardzo prawilne składy, też fajne podejście do środowiska i to jest maska z kwasami AHA, taka rozświetlająca, wygładzająca maska z kwasami AHA. Ja wielokrotnie patrzyłam na ich serum właśnie z tej serii z kwasami, ewentualnie na taką maskę całonocną. Natomiast tutaj mamy taką maskę zmywalną, którą nakładamy na skórę i tam po tych
10 minutach spłukujemy, co sprawia, że nie gryzie nam się to z kolejnymi zabiegami czy kolejnymi składnikami aktywnymi, które będziemy nakładać na skórę, dlatego że po zmyciu takiego mamy czystą kartę i możemy przejść do kolejnych kroków w pielęgnacji. Unikałabym jednak potencjalnie drażniących składników, jak retinoidy czy inne kwasy, natomiast wszystkie inne typu peptyd miedziowy, czy witamina C, niacinamid, no co tam chcecie, czy po prostu peptydy, śmiało. Tutaj głównie w składzie mamy kwas mlekowy, który działa bardziej powierzchownie. On też znajduje się w naturalnym czynniku nawilżającym w naszej skórze, a więc ma właściwości nawadniające. Poza tym bardzo szybko skórę wygładza i daje nam efekt glass skin. Do tego jeszcze w składzie mamy enzymy, które właśnie będą potęgowały ten taki efekt wygładzenia skóry poprzez to zjadanie martwego naskórka, no i ogólnie mnóstwo ekstraktów roślinnych, olejów. Bardzo dobry skład i fajne przygotowanie naszej skóry pod kolejne kroki w pielęgnacji. Po takim peelingu nasza skóra też będzie chętniej chłonęła składniki aktywne, dlatego że delikatnie usuniemy tą taką warstewkę wierzchnią, która powiedzmy mogła blokować przenikanie składników aktywnych. Następnie marka Spa. Ja w zeszłym roku miałam ze 3 różne zestawy pielęgnacyjne z marki Spa, więc myślę, że nie zaskoczą mnie niczym. Ok, i to jest serum olejowe. Te sera olejowe z Spa wbrew pozorom są bardzo lekkie. To nie jest taki, wiecie, treściwy olej, który nakładacie i czujecie duszenie się skóry czy obciążenie. One są naprawdę bardzo jedwabiste, bardzo lekkie, więc też świetnie się sprawdzą na przykład w odbudowie bariery hydrolipidowej. Wówczas serum olejowe nakładamy na wszystkie inne sera, których używaliście, na zwilżoną skórę pod krem, dlatego że oleje są okluzją aktywną biologicznie, one też biorą udział we wszelkich procesach komórkowych, więc w tej sytuacji lepiej jest dać pod krem, chyba że krem ma jakieś fajne składniki aktywne, na których Wam zależy, to wówczas po prostu możecie taki krem domknąć olejkiem i tyle. Nie jest to żaden błąd, możecie też wkroplić parę kropelek do porcji kremu. Tak naprawdę pełna dowolność. Ja przeważnie nakładam pod krem. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, to tutaj na pierwszym miejscu w składzie mamy olej ryżowy, który świetnie będzie zmiękczał naskórek, odżywiał tą skórę. Dalej mamy emolient, który może mieć właściwości komedogenne, ale nie musi. To jest zawsze kwestia indywidualna. Potem olej canola, olej kameliowy z wisiołka, czyli też takie oleje, które dobrze współgrają z cerą tłustą czy problematyczną. Ogólnie mnóstwo olejów. Jest to serum olejowe, ale także i ekstraktów roślinnych. Poza tym też znajdą się olejki eteryczne, więc uważałabym w przypadku cer wrażliwych. Ogólnie jest to serum olejowe, nie stricte olej, dlatego tutaj pełna dowolność, tak jak mówiłam, możecie stosować pod krem, na krem, czy z kremem, czy z serum, jak Wam będzie wygodnie. Zawsze lepiej jest po prostu wcześniej zbliżyć skórę dla lepszego rozprowadzenia się takiego produktu. No i oczywiście możecie stosować tego typu produkt do masażu. Dalej mamy coś z kategorii aromaterapii i to jest taki roller, który ma nas obudzić. Rano mamy sobie posmarować tą rolką, nie wiem, przeguby dłoni, za uszami, czy gdziekolwiek sztachnąć się i to ma nas pobudzić. Uważam to za zbędny produkt, szczerze wolałabym naprawdę coś innego, bo na pewno używać tego nie będę, ale ta marka co roku się pojawia czy kalendarzu, czy właśnie w Beauty Chest, więc zakładam, że coś musieli wrzucić. Dalej mamy standard, bo żel pod prysznic z marki Molton Brown. Ja te żele swojego czasu naprawdę bardzo lubiłam. Do tej pory lubię, ale używam też innych takich, powiedzmy, bardziej z naszego tutaj polskiego podwórka. Natomiast staram się te mniejsze pojemności brać na jakieś wyjazdy. To zresztą nie jest taka mała pojemność, bo tutaj mamy 100 ml. I te 100 ml naprawdę jest mega wydajne, bo niewiele trzeba, żeby umyć całe ciało, a przede wszystkim lubię te produkty za intensywne i ładne zapachy. Tutaj mamy pomarańczę i bergamotkę i ten zapach akurat wpisuje się w moje gusta, więc nie narzekam. Ulala, czy ja widzę tutaj Medik8, wszystko jest upalone tymi farfoclami. I to jest chyba produkt, który ja miałam i zużyłam, Clarity Peptides, 10% niacinamidu. Poza tym mamy cynk PCA, czyli połączenie cynku, który działa przeciwzapalnie, z PCA, a więc składową naturalnego czynnika nawilżającego, który w naszej skórze odpowiada za nawadnianie.
No i mamy też peptydy, więc takie multitasking, głównie z przeznaczeniem do cer skłonnych do niedoskonałości. Ja odpaliłam sobie ten produkt w momencie, kiedy moja cera naprawdę była kapryśna i zdarzały mi się jakieś niedoskonałości i z przyjemnością go zużyłam, mimo że jest 10% stężenie niacinamidu, to też nie odnotowałam żadnego podrażnienia czy żadnych tam wyprysków, co czasem przy większym stężeniu niacinamidu ma miejsce. Więc myślę, że taki wszechstronny produkt ja pewnie sobie nie zostawię, bo w tym momencie jakby nie mam miejsca na niacinamid w mojej pielęgnacji, ale z pewnością znajdę kogoś, komu się przyda. Dalej mamy Shiseido i to jest mini krem pod oczy, raptem 3 ml, ale obstawiam, że będzie dosyć wydajny. Ale zobaczcie, jaki słodziak. Na trzecim miejscu w składzie mamy już parafinę. Więc okluzję od święta krzywdy nie zrobi, raz na jakiś czas, bardziej w formie powiedzmy maseczki całonocnej jako ostatni etap w pielęgnacji, czy w momencie, kiedy macie ostre przesuszenia i chcecie właśnie tak zabezpieczyć tą skórę pod oczami czy powiek. Natomiast na co dzień nie polecam stosować parafiny, dlatego że ona da odwrotny efekt od zamierzonego przy właśnie takim regularnym, dłuższym stosowaniu. Wówczas nasza skóra jest wyręczana, nasza bariera hydrolipidowa jest wyręczana i w momencie, kiedy zaprzestaniecie używania produktu z parafiną, to będzie szybko oddawała tą wodę i będzie wręcz jeszcze bardziej przesuszona, więc od święta spoko, ale na co dzień nie polecam. Ogólnie skład jest bardzo okluzyjny, dlatego że poza olejem mineralnym mamy też po prostu parafiny, mamy różne woski, które osobiście lubię w pielęgnacji, bo właśnie to one zapewniają nam fajną okluzję bez naruszania naszej bariery hydrolipidowej czy nadwyrężania. Sporo ekstraktów roślinnych, widzę kofeinę, składniki nawadniające. Ogólnie spoko, tylko rażą mnie te składniki okluzyjne i domyślam się, że osoby, które uwielbiają ten produkt, nie mając świadomości tej okluzji, właśnie lubią ten produkt za okluzję. I równie dobrze krem Nivea mógłby Wam zapewnić to samo. No i na koniec Anastasia Beverly Hills i to jest wosk do brwi, taki bezbarwny wosk do brwi. Ja go miałam w swoich zapasach kosmetycznych, ale on powędrował w świat, dlatego że ja nie używam takich rzeczy. Utrwalam włoski na żel, uwielbiam z Aiko, on jest w grzebyczku i tak samo ostatnio zaczęłam używać wosku też w szczoteczce z Benefitu, też spoko, chociaż bardziej wolę Aiko. Natomiast tutaj mamy już taki po prostu bezbarwny wosk, taki żel bardziej, wosk, do którego przyda się jeszcze szczoteczka, no i stawiacie tak konkretnie te brwi. Ja mam po prostu swoich za mało, żeby się bawić w takie rzeczy. Natomiast obstawiam, że są osoby, które lubią i zrobią z niego użytek. A jeszcze bym przeoczyła tusz do rzęs z marki Sweed. O ile to jest ten sam tusz, bo jest nieco grubszy, jakiś taki większy i ma chmurki, to ja go miałam z któregoś kalendarza adwentowego i zużyłam, to było w zeszłym roku, więc spokojnie, nie spoileruję Wam tegorocznych kalendarzy i był bardzo w porządku. Tutaj mamy silikonową szczoteczkę, która ładnie rozdziela i wydłuża rzęsy. Może nie nadaje im objętości, nie robi nam wachlarza rzęs, co po prostu ładnie wydłuża i rozdziela i niespecjalnie odbija się na górnej powiece, przynajmniej w moim przypadku, chociaż ja mam z tym problem. Więc ogólnie tuż na propsie. No i czas na podsumowanie. Bazując na wartości podanej na stronie, ja oczywiście obliczę to w postprodukcji i Wam ewentualnie skorygowaną wyświetlę tutaj, natomiast bazując na tamtej wartości mamy tutaj prawie 2900 zł. To jest rekordową wartością, podobnie mamy rekordową ilość produktów, bo 18, porównując do zeszłorocznych mamy o co najmniej 5 produktów więcej. No i też jest to wartość porównywalna do kalendarza adwentowego Look Fantastic. Fakt, że mamy tutaj 18 produktów, a w kalendarzu 28, natomiast na szybko porównałam je ze sobą i muszę Wam powiedzieć, że miałabym ciężki orzech do zgryzienia, gdybym miała wybierać pomiędzy nimi, więc nie będę pomocna w tej kwestii, nie powiem Wam kupujcie to albo to. Musicie sami po prostu zdecydować, policzyć, ile z tych produktów faktycznie byłoby Wam do szczęścia potrzebne. Natomiast są na bardzo podobnym poziomie. W moim odczuciu mamy tutaj parę zapychaczy, jak na przykład ta świeczka z Nią, te dwa produkty do włosów, szampon odżywka, tak samo krem do rąk z Elizabeth Arden, ten rolon do aromaterapii. No uważam po prostu, że one mogły być zastąpione czymś innym, czymś bardziej użytkowym. 3 produkty, które są ok, ale w moim przypadku nie cieszą, to jest Olaplex, wosk z Anastazji i też ten krem pod oczy Shiseido, a pozostałe 9
jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bardzo uniwersalne, chociaż troszeczkę powątpiewam w działanie liftingujące tego Serum Rodial, ale może się zdziwię. Naprawdę bardzo użytkowe produkty, zarówno pielęgnacyjne, jak i makijażowe, więc uważam, że Beauty Chest będzie sporą konkurencją dla innych kalendarzy. Czekam na Wasze opinie, na wiadomości od zwycięzców rozdania i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!